Nowa płyta, koncerty, zakup kilku rzeczy, które są mi niezbędne do tego, żeby być szczęśliwym, wyjazd na wakacje, tworzenie siebie samego na nowo, takie jakieś zwykłe rzeczy, grami na przykład. Inspiruje mnie mrok, tak najbardziej chyba, nie? Ciemne ubrania, znajomi. Czuję albo nie czuję. Myślę, że jeśli chodzi o dobór stylizacji, to wszystko jest związane z tym, gdzie występuję, przed jakimi ludźmi, jakie jest otoczenie, co się działo wcześniej. To też duży wpływ ma na to mój nastrój. Jeśli chodzi o płytę, to wydaje mi się, że tak jak już w wielu wywiadach mówiłem, będzie ona zamknięta w takim stylu lat 80., 90. Ostatnio, czyli jakieś 3 dni temu, wróciłem ze studia. Zresztą jak nagrywałem ten filmik, pod którym wysyłaliście pytania, to zaraz później wyjechałem do Poznania do studia. Nagrałem numer, który myślę, że będzie zaskoczeniem dla wielu z Was, bo odkrywa zupełnie nowy sposób śpiewania, w jakim jeszcze mnie nie znaliście. Niby mój, ale tak naprawdę takie linie melodyczne jeszcze nie miały miejsca na żadnej z płyt. I myślę, że przypadnie Wam do gustu. Jest melancholijne, ale w tym wszystkim dający nadzieję, pozytywne. Sami usłyszycie niebawem. Jak na razie wszystko, co piszę, chowane jest do szuflady. Zobaczymy, czy kiedyś ujrzy to światło dzienne i będę na tyle pewny tych tekstów, żeby mógł je usłyszeć drugi człowiek. Wydaje mi się, że dużo jest takich miejsc, w którym chciałbym zagrać koncert. Jedno marzenie już spełniłem. Pamiętam, jak byłem na swoich urodzinach właśnie w teatrze w Londynie, w którym 3 lata wcześniej grało Europe. I pamiętam, jak stałem w pierwszym rzędzie i mówię, kurde, ale fajnie byłoby tutaj zagrać. Na tej scenie grali Beatlesi, wszyscy tam grali i nagle pojawiłem się ja. Więc myślę, że teraz czas na arenę O2. Ale to jeszcze kilka lat, dajcie mi kilka lat, żebym mógł się rozkręcić. Ja tak naprawdę przyjeżdżam tam po to, żeby się z Wami dobrze bawić, więc mam nadzieję, że wszyscy będą usatysfakcjonowani właśnie. Zapamiętać tego, po prostu mózg mi się zlasował. Moje ulubione zwierzę to... Nie trzeszcz, musisz tam... Ej, coś się włączyło? Czy mi się wydaje? Jeśli chodzi o moje ulubione zwierzę, to nie mam takiego. Ptaki lubię. Lubię koty, lubię psy. Powiew letniego wiatru z nad plaży. Jasne! Pewka! 2 patyczaki to moje zwierzęta. Karmię je pietruszką i zraszam je codziennie rano. Najpiękniejsza rzecz, jaką zrobili dla mnie fani, to myślę, że to są właśnie takie akcje jak zlot, jak te wszystkie akcje jak na stadionach, czyli te wielkie transparenty, rozwijanie banerów. To całe zaangażowanie to jest coś, co jest niezwykłym prezentem od nich dla mnie. Ale dostałem też na przykład fajne statywy, prace plastyczne, dużo rzeczy. Nie sposób ich wyodrębnić, policzyć. Przed tym, jak powstał ten wielki fan klub i to stowarzyszenie, które teraz funkcjonuje, to pojechaliśmy na koncert samochodem. Ja wtedy dostałem prawo jazdy, dopiero odebrałem prawo jazdy i dziewczyny pozwoliły mi prowadzić ten samochód. To był samochód w automacie. Przyjechaliśmy na miejsce do Warszawy. Pojechaliśmy do Złotych Tarasów, bo to było święto i tylko Złote Tarasy były otwarte. Nie wiem, poszliśmy do kina, już nie pamiętam, co my tam robiliśmy.
Ale generalnie zaparkowałem na takim miejscu, że byłem pomiędzy dwoma filarami. Renata, no bo Renia była jakby zawsze. Mówi: Misiu, tylko uważaj, jak będziesz cofał. Ja mówię: no Renia, dam sobie radę. I Renia patrzyła na jedną stronę, żeby mi powiedzieć, czy coś jest, czy dobrze wykręcam, czy mam jeszcze daleko do drugiego samochodu, czy nie. No i tak mnie poprowadziła Renata, że oczywiście samochodu drugiego nie obiłem, ale obrysowałem swój samochód o słup. A to był samochód pożyczony z wypożyczalni, więc co tu zrobić? Pojechaliśmy do sklepu, kupiłem identyczny odcień lakieru do paznokci i pomalowałem tym lakierem do paznokci ten zderzak, który był cały zarysowany. No i pan się nie zorientował. I mam nadzieję, że się nie zorientuje. Wiadomo, że zawsze będę solistą, bo jednak ludzie kojarzą mnie jako Michała Szpaka, a nie jako zespół, więc to się nie zmieni, ale chciałbym kiedyś w przyszłości zrobić taką trasę z ludźmi, dzięki którym tak naprawdę mogłem się rozwijać w młodości i swoją pasję pokazywać innym ludziom. I nie ukrywam, że ja uwielbiam swój zespół sprzed lat i często wracam nawet do tych numerów, które graliśmy wcześniej. Mam nawet jakieś takie demo stare nagrane na płycie, które nagrywał ksiądz w takiej kanciapie, którą mieliśmy jako pierwsze, nie, w sumie drugie miejsce, gdzie robiliśmy próby. To była taka stara apteka, wszędzie były płytki, więc wygłuszaliśmy to kartonami i przyszedł ksiądz z takim małym mikserem i nagrywaliśmy na setkę wszystko. Śmieszne. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo zazwyczaj jak wykonuję jakieś numery, to nigdy nie robię ich 1 do 1, tylko staram się je zaśpiewać w swój własny sposób. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jest pewnie wiele rzeczy, o co mógłbym mieć do siebie pretensje, ale myślę, że bez tych rzeczy nie byłbym tym, kim jestem teraz, więc wszystko jest potrzebne w życiu. Chill. Jestem totalnie wychillowany, cierpliwy. Czasem niby jestem przewidywalny, a tak naprawdę okazuje się później, że nie do końca. Myślałem kiedyś o płycie z kolendami, ale to na to jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze przede mną myślę, że wiele wydawnictw. Nie będę wam opowiadał o tym, co chcę zmienić w sobie. Przecież ja jestem idealny. Oczywiście żartowałem. Żarcie. Wydaje mi się, że jest bardzo podobny do waszego, czyli wstaję, myję zęby, jem śniadanie, później jakiś wywiadzik się trafi, albo na przykład koncercik, albo jakiś wyjazd integracyjny, albo też udział w jakimś wielkim wydarzeniu, gala. Dużo rzeczy, no nie mogę wam powiedzieć, bo mój dzień jest każdy inny. I nawet ten najprostszy dzień jest zupełnie inny od poprzedniego, który był też prostym dniem.